Już przy pierwszej wymianie, przy przebiegu zaledwie 1800 km, Wojtek nie tylko wymienił olej, ale wypłukał misę olejową, usuwając z niej czarny osad, który mógł powstać na etapie docierania nowego silnika. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Tym razem rozpakowujemy przesyłkę od Wojtka, osoby, która ogląda nasze materiały z ogromną uważnością i postanowiła przejść z teorii do praktyki. W paczce znajdują się dwie próbki oleju, świeży Ravenol EFS 0W20 oraz przepracowany olej po 10 000 km w dość specyficznych warunkach użytkowania. A dlaczego to badanie może być interesujące nie tylko dla Wojtka, ale też dla szerszego grona kierowców? Bo to nie tylko pierwsza analiza w historii tego auta, ale też przykład bardzo przemyślanej i konsekwentnej eksploatacji, w której właściciel od początku stosuje ten sam olej, utrzymuje stały interwał 10 000 km i stara się prowadzić wszystko książkowo, ale z własną czujnością. Już przy pierwszej wymianie, przy przebiegu zaledwie 1800 km, Wojtek nie tylko wymienił olej, ale wypłukał misę olejową, usuwając z niej czarny osad, który mógł powstać na etapie docierania nowego silnika. Nie wiem, czy to przejaw zdrowej ostrożności, czy może motoryzacyjne OCD, jak sam to określił, ale z punktu widzenia diagnostyki taka precyzja bardzo się przydaje. Od tamtej pory auto regularnie pokonuje trasę Białystok-Warszawa-Białystok z minimalnym udziałem jazdy miejskiej. Silnik hybrydowy 2.0 z klasyczną skrzynią ECVT pracuje równomiernie, nie wykazuje żadnych objawów nieprawidłowości, a spalanie przy 120 km na godzinę z tempomatem utrzymuje się w okolicach 8 litrów. Wojtek przyznaje, że wybór oleju Ravenol EFS 0W20 był trochę przypadkowy, ale teraz po 3 latach od produkcji auta i 4 wymianach chce to sprawdzić naukowo. Czy olej spełnia wymagania układu hybrydowego? Czy 10 000 km to rzeczywiście bezpieczny interwał? I wreszcie, czy w ogóle warto dalej inwestować w tę konkretną formulację, czy może czas na zmianę? Na te pytania spróbujemy dziś odpowiedzieć na podstawie wyników z laboratorium R2D. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Przechodzimy teraz do tej części odcinka, w której prezentuję podstawowe informacje o samochodzie, użytkowniku, zastosowanym oleju oraz sposobie jego eksploatacji. Na ekranie macie pełną tabelę, widać tam szczegóły dotyczące samego auta, czyli jego markę, model, parametry silnika, rodzaj wtrysku, czy obecność filtra cząstek stałych i ogólny przebieg. W drugiej kolejności widzimy podstawowe informacje o właścicielu i jego podejściu do serwisowania, gdzie mieszka, jak często stara się wymieniać olej i czy przy tym bierze pod uwagę nie tylko przebieg, ale też czas, czyli liczbę miesięcy. W kolejnej części tabeli znajdziecie dane dotyczące samego oleju. Zapisane są tam klasy lepkości i jakości, ewentualne aprobaty producentów samochodów, no i to, czy do tego oleju był dolewany jakiś dodatkowy preparat. Następnie mamy blok poświęcony typowej eksploatacji w trakcie tego interwału. Widzimy tam m.in. ile procent jazdy przypadało na miasto, jakie odcinki dominowały, czy to były raczej krótkie, kilkukilometrowe dojazdy, czy dłuższe trasy, oraz ile w sumie przejechał ten olej, ile miesięcy spędził w silniku i czy przed wymianą była robiona jakaś płukanka. No i na końcu dla porządku pokazuję też fragment książki serwisowej albo instrukcji, żeby zobaczyć, jakie są ogólne wytyczne producenta dotyczące oleju silnikowego w tym samochodzie. To nam pozwala sprawdzić, czy zastosowany olej był zgodny z tym, co przewidziano fabrycznie, czy może właściciel świadomie wybrał trochę inną specyfikację ze względu na swoje potrzeby. To tyle w tym naszym stałym technicznym segmencie, dzięki temu mamy już pełny kontekst, wiemy jaki olej został użyty, w jakich warunkach pracował i co zaleca producent. Dzięki temu łatwiej będzie później zinterpretować wyniki badań, które za chwilę Wam pokażę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych, najpierw pomiar oleju świeżego, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego, w tle podczerwień. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania.
Lepkość dla próbki oleju świeżego jest następująca: 42,1 w 40 stopniach oraz 8,2 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 172. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta. Różnice poniżej 2%, bardzo dobra zgodność, brak sygnałów do niepokoju. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 35 w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 7,1 w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 173. Liczymy zmiany procentowe, jakie wnioski. Minus 17% w 40 stopniach oraz minus 13% w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości bez zmian. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Użyjemy testu IDEA od MCU oraz testu wewnętrznego R2D w opcji z 3 bibułami. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych po określonym czasie. Najpierw raport z MCU, następujące noty: 5, 3, 3 i 4, w jakich obszarach wyświetlam to teraz na ekranie. Dodatkowo mamy następujący komentarz: pozostałości po spalaniu, sadzaście rosad nieznacznie wzrosły, ogólny stan oleju jest na dobrym poziomie. Jakie otrzymano wyniki z testów wewnętrznych R2D? Pierwsza bibuła, wynik poprawny. Druga bibuła, tutaj również wynik poprawny. Strefa rozpraszania dość szeroka, to można podkreślić. Trzecia bibuła, bardzo dobry wynik. Po lewej stronie mamy efekt po zaaplikowaniu na bibułę świeżego oleju. Po prawej stronie oleju przepracowanego. Widzimy wyraźnie, że charakterystyczna poświata utrzymuje się w oleju przepracowanym, co hipotetycznie może być związane z wciąż aktywnym pakietem dodatków. To są obszary, które cały czas zgłębiamy i szukamy mocnych potwierdzeń takiego założenia. Przechodzimy do podczerwieni. Rejestrujemy widma. Przyglądamy się otrzymanym wynikom, porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego, następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. W podczerwieni można zauważyć, że ogólne wyniki są poprawne. Widoczna jest charakterystyczna degradacja estrów, widoczna dla długości fali 1747. Widoczny jest też charakterystyczny pik od paliwa w okolicach 800 na widmie. Podsumowując cały eksperyment, zbiorczy wskaźnik jakości wynosi 85%, czyli mieścimy się bezpiecznie powyżej progu 80%. Olej zachował względnie dobrą lepkość, aktywność dodatków i nie nosi śladów silnej degradacji, ale i tu warto się na chwilę zatrzymać. Redukcja lepkości w 40 stopniach Celsjusza wyniosła 17%, a w 100 stopniach Celsjusza 13%.
To sygnał, że podobnie jak w wielu innych nowoczesnych silnikach hybrydowych i niskooporowych, zjawisko rozcieńczania paliwem faktycznie występuje, nawet przy jeździe głównie w trasie. Dlatego strategia wymiany co 10 tysięcy km nadal jest bezpieczna, ale bazując wyłącznie na tych danych lepkościowych, można rozważyć skrócenie interwału do 8000 km. Wtedy redukcja lepkości powinna zatrzymać się poniżej 15%, czyli w przedziale względnie bezpiecznym, szczególnie w przypadku tak lekkiego oleju jak 0W20. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotkają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!